Brakowało mi podkładki przy gotowaniu. Takiej wiecie, czasem do odstawienia gorącego garka albo umytych kubków większych, żeby nie szły na suszarkę. I postanowiłam stary, już zużyty, brudny, taki, to znaczy brudny, który się nie chce już doprać, kawałek ręczniczka. I teraz naszywam na niego kawałki tkanin, resztki tkaniny bawełnianej. Potem od spodu znowu dam kolejną, ale na razie na wierzchu. I jeszcze nie pikuję. Przypikowałam tutaj, ale stwierdziłam, że będę pikowała, jak już będzie ta dolna warstwa. I teraz sobie tak dokładam pasek po pasku. Możecie też to zrobić ręcznie. Jak najbardziej. No ja mam maszynę, więc sobie będę robiła maszynowo. No i pochwalę się, kupiłam sobie kubeczek. Piję wodę z cytryną. Kubek bolesławiecki. Taki pękaty, bo zawsze chciałam mieć. Chciałam mieć całe granatowe, ale stwierdziłam, że ten jest taki granatowy w bąbelki, trochę taki bożonarodzeniowy, niech będzie. No i może pokażę Wam, jak te paski z sobą łączyć, żebyście potem nie mówili, że pokazuję gotowe rzeczy, a nie pokazuję, jak to uszyć. Tak mniej więcej układam sobie naprzemiennie. Jak widzicie, tu były marokańska, tu były gwiazdeczki, teraz tu są gwiazdeczki, tu marokańska. I tak sprawdzam, który fragment, ponieważ tu było szare tło, to tutaj chyba damy kropeczki, potem damy szary i muszę uciąć i nie tnę tego idealnie po linijce, bo już dawno przestałam, jeśli robię coś dla siebie, tnę na oko, bo jak się dużo szyje i wycina, to muszę Wam powiedzieć, że to oko już jako tako jest wyrobione, tak? Tu mam uskok, zobaczcie, nieważne. Teraz prawa strona i biorę sobie prawą stronę do prawej strony i mniej więcej tak układam. O. I teraz przypinając sprawdzam sobie, czy po odwróceniu nie jest ok, żeby mi, pamiętajcie, tu ten dzióbek, jak odwracacie, żeby Wam nie wyszło, że odwrócicie i on wychodzi gdzieś tutaj, bo brakuje. Tu ucięło mi, o, widać, bo za szybko ucięłam tkaninę i tak będzie lamówka i będę to równać. No i teraz przypinam sobie szpilkami, a tak przypinam szpilkami, żeby w czasie szycia mi ta szpilka nie przeszkadzała. Pamiętajcie, szpilka ma tutaj cieniutki łepek i mogę sobie... Dobra szpilka to jest najcenniejsza rzecz, uważam, żeby się nie męczyć z ostrym czubkiem. Chyba widać. Ok, więc mamy zszyte tak około 1 cm od brzegu. Odpinam sobie szpileczki
w tej chwili. I można od razu rozprasować, ale jak widzicie, ja sobie pięknie i ładnie upinam przy brzeszku, naciągając tkaninę od szwa, żeby się ładnie ułożyła. Jeszcze jakąś szpilkę tu mam. O. Teraz tu końcówki też upnę sobie, żeby mi nie uciekło. Poupinam też tutaj. Nie ta. Mam dwa rodzaje szpilek. Jedne wiem, że są subcio, a drugie tak nie bardzo. A czemu upinam? Upinam i teraz Wam pokażę. Po tej stronie, przy tej krawędzi przyszyję sobie i odetnę dopiero. Wtedy będę miała pewność i to tak trochę dalej, że mi się wszystko ładnie ułoży. Więc teraz zszyję. Ok, zszyłam. I tak będę równała, bo ten ręczniczek, jak widzicie, jest trochę wykrzywiony z używania, z prania, ale przynajmniej jaką taką bazę mam i tak robię sobie, ciacham tak trochę dalej, tak żebyście wy widzieli, bo nie wiem, no tak, jak zwykle uciekam z kadru, to przecież jest tradycja na tym kanale. O, tu jest takie, nie jest w linii prostej, więc potem to sobie wszystko dorównam. Takie kawałeczki zostawiam, bo one się nam mogą przydać na same narożniki. No i co? I teraz kolejny. I chyba tutaj damy w kropeczki. O, właśnie ten, prawda? A z tej strony, więc musimy uciąć sobie. Składam tak na pół. O, i na pół. I mniej więcej taki fragment, tak na oko, około 5-6 cm, ale wydaje mi się, że to jest 5. Jak bardzo chcecie wiedzieć, to ja już Wam zaraz wymierzę. 5, no 6. No, prawie, że trafiłam. No i co? I znów prawa strona do prawej strony. Odkładam, patrzę, czy mi wyjdzie dzióbek, wyjdzie. Układam sobie tu. I znów szpileczkami przypinam i zszywam. I tak do samego końca, aż skończę tą stronę. Więc teraz się wyłączę, skończę tę stronę i pokażę Wam, jak zrobimy sobie tył, a potem lamóweczkę. Ok, to ja już mam. Jeszcze tylko tutaj ten róg muszę zszyć, żeby mi się trzymało. I podłożę pod spód tkaninę. Tylko jeszcze się zastanowię, jaką. Ok, to pod spód. Do tego szarego dam taką kratkę szarą. Akurat mam taki kawałek, nawet trochę dłuższy. Może mi jeszcze jakaś łapka zostanie, mała, kwadratowa. To będę miała. Taką małą chcę do podnoszenia pokrywek czasem. Więc teraz muszę sobie upiąć równo i chyba tę rozprasuję, poupinam i pokażę Wam, co dalej. Wyprostowałam sobie ten mój podkład. Jak widzicie, porysowałam linię. Są kąty proste. I teraz przeszyję po tej linii, dotnę i dopiero dam tą warstwę spodnią. Ułożyłam. Tak, Wam wezmę od góry. O, chyba jest ok. No i teraz tak, przepikuję po tych liniach tutaj. Tak jak tutaj pikowałam. O, obniżę Wam, żeby pokazać. O, tak przepikowane. Więc teraz przepikuję z tą warstwą, ale żeby to zrobić, to muszę sobie poszpilkować szpileczkami i już to robię. A szpilkujemy
żeby nam igła nie przeszkadzała. I zaczynam od środka tkaniny. Staram się nie robić na razie gęsto, bo może się okazać, że od spodu coś mi się tam poskręcało. Wyczuwam, czy złapałam 2 warstwy, czy nie. Złapałam, widać? Złapałam i złapałam. Trzeba też naciągać lekko tą tkaninę spodnią, żeby nie była pomarszczona, bo wtedy nam brzydko wyjdzie. Ale zaczniemy od pierwszego i będziemy się posuwać ku kolejnym. Ja Wam wszystko zasłaniam. No więc tak, od środka i pikujemy, szpilkujemy. I przesuwamy się w stronę brzegu. Wystarczy 2 szpileczki chyba. Teraz na tą stronę i znowu Wam zasłaniam. Muszę jakoś tak zrobić, żebyście Wy widzieli, ale żeby mi też było wygodnie. Tak może wezmę. O, i na środku, bo jak będę szyła maszyną, to mi nie będzie przeszkadzały szpilki. Nie będę musiała odpinać co 5 sekund. Na końcu też. I też później obszyję razem z tkaniną. Ale to już na samym końcu, jak będę wiedziała, że pikowanie mam dobre. Tutaj teraz jeszcze ten mój statyw. Dobra, tutaj dajmy. No więc tu mniej więcej mamy, tu mi brakuje. Może mi uciec tkanina. Więc to dam bardziej na brzegi. I też mi tak coś ucieka znowu. Kąt prosty. Tu. Nie ta szpilka, nie z tym łebkiem. Ciągnie materiał. Uj! No właśnie, jest takie szycie na małej przestrzeni. Cóż ja mogę? Staram się jak mogę, ale nie zawsze mi wychodzi. Staram się, żeby łebki od szpilek, jak widzicie, szły w jedną stronę, czyli od siebie. Mimo że łatwiej by mi było, ale już jak tak zaczęłam, potem szybciej się wyciąga i sprawdza się. I teraz ostatni już na rogu. Dobra, mamy przyszpilkowane i sprawdźmy, jak wygląda po tej stronie. Mogłyby być jeszcze bardziej ponaciągane gdzieniegdzie, więc ja sobie teraz będę, widzicie? Tu, więc muszę to sobie ponaciągać. To teraz tylko przepikować i zszyć wokół, żeby było równo. I zaczynamy. Tutaj muszę jeszcze raz po tym, co miałam, daję na 4 i jedziemy. Od góry do dołu. Bez jakiegoś nie wiadomo czego. Przepikowane. Prawa strona i lewa strona i chyba się nawet nigdzie nie marszczy. Teraz dotnę tkaninę, resztę przeszyję jeszcze wcześniej wokół, no i będę musiała uszyć lamówkę.
Ale o lamówce to ja może zrobię Wam osobny filmik. Uszyte. Po prawej stronie, jak widzicie, przyszyłam lamówkę. Na rogach zaokrągliłam i nacięłam. Lamówkę, żeby się ładnie układała. Teraz muszę to wszystko wyciągnąć na drugą stronę. No i przyszyć, podwinąć i przyszyć ręcznie, żeby było ładnie.